Dzisiaj nie lada gratka dla łasuchów i to nie tylko wegańskich i bezglutenowych, ale przede wszystkim z myślą o nich powstał ten przepis. I on już został sprawdzony. Ja z koleżankami obżerałyśmy się tymi goframi. Od kilku One dni nie są testujemy bezglutenowe ten przepis, żeby być i pewnymi, nie są beznabiałowe i wegańskie. Żeby A być powiedziały, że pewnymi. są to najpyszniejsze gofry, jakie w życiu jadły. Żeby być pewnymi, że damy Wam prawdziwą perełkę. Zapraszamy na wegańskie i bezglutenowe gofry z bitą śmietaną kokosową. Gofry wiadomo, robimy z mąki. Chociaż niekoniecznie, ale to myślę, że innym razem zmierzymy się również z tematem gofrów bez mąki. Ale tutaj mamy mąkę ryżową, która sprawi, że gofry będą chrupkie, kukurydzianą, która również nadaje się do ciast chrupkich. Oprócz tego ma piękny żółty kolor, ziemniaczaną, żeby były delikatne. Wegańskie gofry są oczywiście bez jajek, oprócz tego bezglutenowe, są bez mąki pszennej, więc trzeba je czymś fantastycznie zlepić. I nie zrobimy tego wyjątkowo za sprawą siemienia lnianego, jak to robimy zazwyczaj w naszej wegańskiej kuchni. Tylko dodamy mieloną łuskę babki jajowatej. Gofry powinny być słodkie. My dosładzamy je za pomocą cukru trzcinowego, bardzo dobry cukier prosto z Brazylii. Oczywiście możecie też skorzystać z ksylitolu, stewi czy jakiegokolwiek innego słodzidła, które lubicie i uznajecie za słuszne. A oprócz tego musimy dodać coś, co sprawi, że gofry będą puszyste. I to jest chyba jedyny podstawowy element, który znajduje się w tradycyjnych gofrach, czyli soda. Chociaż nie, kłamie, ponieważ w tradycyjnych gofrach znajduje się proszek do pieczenia, a jak wiadomo, proszek do pieczenia nie jest bezglutenowy. Przynajmniej ten ogólnie dostępny w sklepach. I tutaj mamy przepisową szczyptę soli, żeby to ciasto nie było jałowe. Suche składniki mieszamy i dodajemy teraz mokre. Mleko roślinne, jakiekolwiek chcecie, możecie dodać. My dajemy akurat sojowe, ale może być ryżowe, migdałowe. Dodajemy teraz mleczko kokosowe i wydaje się, że konsystencja jest zbyt rzadka, ale nic bardziej mylnego. Teraz łuska babki jajowatej zacznie pracować i wchłonie nam znaczną część wilgoci. Jako ostatni składnik dodajemy olej słonecznikowy. Ja myślę, że to nie jest jeszcze taki ostatni składnik. Widzę tutaj coś jeszcze, co jest przeznaczone do ciasta gofrowego. Esencja waniliowa. Tego nie proszę. może zabraknąć w żadnych gofrach. Bez esencji waniliowej gofry oczywiście udałyby się, ale nie byłyby takie pyszne. Pyszne i aromatyczne. I teraz musimy poczekać tak z 15 minut, żeby ciasto lepiej się połączyło, żeby było takie bardziej zwarte i żebyśmy mieli pewność, że konsystencja jest właściwa, bo babka jajowata, tak jak wcześniej powiedziałam, cały czas wchłania wodę. Mała przerwa na kawę. I do zachęcenia Was do oglądania innych odcinków Atelier Smaku ze słodyczami wegańskimi i bezglutenowymi. Link znajdziecie tutaj nad głową Joli, a jeśli Wam się podoba ten odcinek, możecie go polubić. Jeśli nie zrobiliście tego jeszcze, możecie zasubskrybować kanał Atelier Smaku na YouTubie i wtedy, gdy zrobicie to, jeśli macie ochotę zasubskrybować oczywiście, gdzieś tutaj znajduje się dzwoneczek i jeśli coś nowego się pojawi w naszej kuchni, dostaniecie powiadomienie o tym natychmiast. Odcinki można komentować na YouTubie, na naszym blogu kulinarnym. Na YouTubie są też angielskie napisy, żebyśmy mogli zadbać o tych, którzy po polsku nie rozumieją. Natychmiast to trzeba włączyć gofrownicę, żeby się nagrzała. Włączamy gofrownicę. Konsystencja, jak widać, już jest właściwa. Takie ciasto trochę racuchowe, może odrobinę rzadsze. Gofrownica się już nagrzała, czas posmarować ją olejem. Pamiętajcie, że to ważne, ponieważ gofry inaczej przywrą do powierzchni. I nalewamy ciasto. Oczywiście musimy wypełnić foremkę na gofra ciastem, ale nie może być go za dużo, ponieważ wtedy wypłynie na boki. I zamykamy. W trakcie gofry się pieką, to wydobywa się z gofrownicy para. Jest to bardzo naturalna rzecz, często ona się też skrapla, ponieważ ciasto jest rzadkie i gdzieś ten nadmiar płynu musi wyparować. O, już można wyjmować gofra. Tadam, tadam, Podważamy delikatnie. tadam, tadam. Wygląda pięknie i wcale nie wygląda bezglutenowo. Gofr Absolutnie. jak gofr. Zanim przekonamy się o tym, wysmarujemy po raz kolejny gofrownicę, żeby nałożyć kolejną porcję ciasta i zrobić kolejnego gofra. A ja skorzystam z rusztu, żeby odkładać gofry, żeby one nie stały się miękkie, tylko były nadal chrupiące.
tych, którzy Gdynię mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro i food trucka. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na blogu ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o warsztatach kulinarnych. Nie będziemy sobie tutaj tak bezczynnie czekać, aż gofry się porobią. Zabierzemy się za przygotowanie bitej śmietany. Dobrze. W lodówce mamy schłodzone mleko kokosowe, a że jest to takie bardzo naturalne mleko kokosowe, które nie ma żadnych emulgatorów ani dodatków, będziemy musieli dodać coś do tej bitej śmietany, aby nam się nie rozpłynęła i żeby była sztywna i trzymała konsystencję odpowiednią. Specjalnie robimy tą bitą śmietanę, już raz ją robiliśmy, pokazywaliśmy jak zrobić, ale wiele osób, które kupują właśnie to takie mleczko kokosowe bez żadnych dodatków Wiedzą, że jest ono płynne, i nie że rozwarstwia bita się. śmietana niestety, ale nie wychodzi. Nie rozwarstwia się na część bardzo płynną i na tą sztywną, która wygląda jak masło prawie. Tak, jest to po prostu produkt o konsystencji śmietanki do kawy. Dodajemy cukier, puder brązowy i miksujemy. I najlepiej zachować tutaj cierpliwość, wsadzić blender i czekać, aż śmietana się ubije. Wszelkie zbędne ruchy nie są tu wskazane. Jak widzicie, piana nie chce się robić, ale cukier już jest dokładnie zmiksowany. I dodajemy teraz kleik błyskawiczny ryżowy i to on właśnie sprawi, że zrobi nam się taki krem śmietanowy. Proszę bardzo, już mamy bitą śmietanę. Jeszcze chwileczkę odczekamy, bo ona jeszcze bardziej będzie się robiła sztywna, ze względu na to, że kleik ryżowy cały czas absorbuje wilgoć z mleczka kokosowego. Może damy mu jeszcze z minutkę. A ja w tym czasie jeszcze raz troszeczkę Pomęczę bitą śmietanę. pomęczę bitą śmietanę. O, i proszę bardzo. Gęsta bita śmietana, jak ze śmietanki 36%. Tak, też miałam zamiar to zrobić. Wyjmujemy kolejnego gofra. Robimy to delikatnie, żeby go nie porwać i wielkimi krokami zbliża się ten moment, gdy będziemy mogli zacząć jeść. I ponownie smarujemy gofrownicę, nalewamy ciasta, a te, które już są gotowe, możemy przygotowywać do jedzenia. Ja nie wiem, czy my z tej strony się już wszystkim daliśmy poznać, że my nie czekamy, aż przystygną, aż się wszystkie zrobią. Nie mamy tej cierpliwości, jeżeli chodzi o smaczne rzeczy. I można takie gofry zjeść tradycyjnie z bitą śmietaną. Ale można też zaszaleć. Do dzisiejszych gofrów mamy jeszcze jeden wspaniały dodatek i tutaj wiąże się z tym pewna historia. Będąc na Helu w Fokarium zimą, postanowiliśmy wejść do okolicznego baru, bodajże na ulicy Lipowej 7. Polecamy, bardzo dobra, rozgrzewająca herbata. I co się jeszcze okazało? Właścicielka, czyli pani Hanna Kubicka, jest specjalistką od regionalnych przetworów i dostaliśmy w prezencie słoik kaszubskiej borówki zagęszczonej rabarbarem. Jeśli macie ochotę, zgłoście się do pani Hanny, na pewno opowie Wam więcej wspaniałych historii lub Na temat podzieli się przetworów. z Wami swoimi przetworami. Także rozparcelujemy dzisiaj słoik z 2-letnią borówką, żeby wylądowała na naszych gofrach na bitej śmietanie. To ja poproszę. Jak widzę, jesteś pierwszy w jedzeniu. Tylko oblizałem kapiący sok z borówek. Smacznego i na zdrowie, po prostu. Wasze zdrowie. Ja już nie mogę mówić.